Uwaga! Film zawiera sceny, które dla miłośników gryzoni mogą być trudne do zaakceptowania. Jeśli nie jesteś zainteresowany karmieniem kota martwymi myszami, ptakami i szczurami, nie oglądaj. Whole Prey. Gdzie to kupić? Jak to suplementować? I co to w ogóle jest? Jeśli chcemy w diecie kota odwzorować jego naturalne pożywienie, są na to 3 sposoby. Whole Prey, mięso z suplementami zwane barfem i dobrej jakości mięsna mokra karma. Najbliższy doskonałości i zarazem najprostszy jest pierwszy sposób, Whole Prey, czyli podawanie kotom całych zwierząt, zazwyczaj gryzoni i drobnych ptaków. Whole Prey stanowi w pełni zbilansowany posiłek, nie wymaga starannych wyliczeń, przy jakich musimy głowić się przygotowując barw, ani analizowania składów, co może spędzać nam sen z powiek w przypadku komercyjnych karm. Whole Prey może stanowić całość diety lub urozmaicenie dla kota żywionego mięsem z suplementami lub mokrą karmą. Wówczas wystarczy odliczyć posiłek Whole Prey od codziennej porcji pożywienia kota. Dieta Whole Prey nadaje się dla każdego zdrowego kota, niezależnie od wieku. W mojej hodowli to właśnie Whole Prey stanowi pierwszy stały, inny niż mlekomatki posiłek kociąt. Im młodszy kot, tym łatwiej nauczymy go jedzenia Whole Prey. Kocięta, które nie jadły jeszcze żadnych karm, instynktownie wiedzą, że tusze to pożywienie. Starsze koty, przyzwyczajone do barfa lub gotowych karm, mogą mieć z tym problem. Na końcu filmu przedstawię kilka nieco ekscentrycznych sposobów na to, jak przekonać takiego kota do nowego rodzaju pożywienia. Koty zjadają posiłki Whole Prey w całości, ze skórą, sierścią lub piórami, kośćmi i wszystkimi wnętrznościami. Nie musimy martwić się o to, że pióra, sierść i kości zaszkodzą kotu. pH w żołądku kota żywionego naturalnie bez problemu radzi sobie z kośćmi, a pióra i sierść paradoksalnie ułatwiają usuwanie z układu pokarmowego kota zalegającego w nim futra i przeciwdziałają powstawaniu bezoarów. Jeśli do tej pory kot żywiony był zupełnie inaczej, może się zdarzyć, że na początku kilka razy zwymiotuje sfilcowany motyk z własnego futra oraz sierści i piór ofiar. Jest to zupełnie normalne i oznacza, że żołądek kota oczyszcza się z bezoarów, co ułatwi trawienie pożywienia w przyszłości. Pióra, sierść i kości pełnią też inne ważne zadanie. Uzupełniają, a niekiedy wręcz zastępują higienę jamy ustnej kota, ścierając kamień i osad z zębów. Mają także wpływ na zachowanie kota. Umożliwiają tak naturalną dla kota zabawę jedzeniem. Pozwalają na rozładowanie instynktów łowieckich i nadmiaru energii. Niektóre koty mogą pomijać przy jedzeniu żołądek, jelita, w przypadku dużych przepiórek skrzydła, a przy wyjątkowo dużych szczurach części ogona i czaszki. Dla osób obawiających się bałaganu istotna pewnie będzie informacja, że myszy zazwyczaj zjadane są w całości, po dużych szczurach zostają ślady krwi, a po przepiórkach mogą zostać do posprzątania pióra. Najczęściej podawane pełnowartościowe posiłki Whole Prey to myszy, szczury, przepiórki. Dodatkowo w diecie kota mogą pojawić się inne gryzonie, małe króliki, pisklęta drobiu, ryby i owady. Docelowo podstawę diety powinny stanowić dorosłe osobniki. Tylko takie stanowią dobrze zbilansowany posiłek dla kota. Oseski i pisklęta to przekąska, dodatek do diety. Nigdy nie podajemy zwierząt żywych oraz złapanych w pułapki na myszy i zwierząt padłych. Niewskazane jest też to, żeby kot domowy polował sam na ptaki i gryzonie. Nie tylko ma to tragiczny wpływ na środowisko, w którym nasze koty są gatunkiem inwazyjnym. Takie zwierzę może być zarobaczone, chore lub mieć żołądek wypełniony trutką, która nie zdążyła jeszcze zadziałać. Posiłki Whole Prey przechowujemy w zamrażarce. Tusze przed podaniem rozmrażamy w lodówce lub jeśli jesteśmy pewni, że zimne jedzenie naszemu kotu nie szkodzi, możemy podawać zamrożone tuszki. Podajemy tusze kupowane w miejscach, w których zwierzęta są hodowane jako zwierzęta karmowe. Zazwyczaj są to sklepy terrorystyczne lub prywatni hodowcy produkujący karmówkę na potrzeby opiekunów gadów. Ewentualnie w przypadku drobiu sprawdzą się też fermy i wylęgarnie. Tam możemy zaopatrzyć się w kogutki i emerytowane nioski. Zwierzęta, które kupujemy, powinny zostać wcześniej humanitarnie uśmiercone i zamrożone. Nie musimy kupować pożywienia Whole Prey na miejscu. Możemy zamówić przesyłkę w styroboksie z odbiorem 24 godziny po nadaniu. Dobrze zapakowane i zmrożone tuszki docierają do odbiorcy nierozmrożone nawet latem. Standardowo podajemy około 35 g pożywienia na każdy kilogram wagi naszego kota. Czyli przykładowo dla kota ważącego 5 kg będzie to 175 g Whole Prey na dobę. Są to jednak orientacyjne wytyczne. Kot w zależności od aktywności, wieku, stanu zdrowia, nastroju, a nawet pory roku i warunków pogodowych może jeść nieco więcej lub mniej i nie należy się tym martwić pod warunkiem, że nie traci i nie przybiera gwałtownie na wadze. Pamiętajmy też, że kociętom do ukończenia 1. roku życia w ogóle nie ograniczamy jedzenia. Kociaki intensywnie rosną, przez co mają zwiększone zapotrzebowanie na wartości odżywcze, które pokrywają jedząc więcej. Mogą mieć nawet 3 razy więcej niż dorosły kot. Koszty wyżywienia Whole Prey zależą od tego, co podajemy kotu. Jeśli będą to niewielkich rozmiarów myszy i szczury, koszt dziennego wyżywienia kota może wahać się od 10 do 15 zł. Możemy obniżyć ten koszt, zamawiając większe sztuki, dzieląc je na części.
ten sposób możemy obniżyć koszty wyżywienia nawet do 4 zł na dzień. Składy barwa i karmy komponowane są właśnie na podstawie parametrów myszy. Dlatego posiłków Whole Prey nie trzeba bilansować przy użyciu dodatkowych suplementów. Wyjątkiem są składniki, których jest za mało w tuszach hodowanych przemysłowo, czyli kwasy omega-3 i witamina E. Możemy też od czasu do czasu podać kotu żółtko jaja, będące dodatkowym źródłem witamin. Suplementem kwasów omega-3 są oleje z ryb, zwykle z łososia. Należy zwrócić uwagę, by wybrany przez nas olej miał faktycznie znacząco więcej kwasów omega-3 niż 6 i aby miał oznaczony poziom witamin A i D. W przeciwnym razie możemy je przedawkować. Jak wybrać właściwy olej, opowiem w nadchodzącej serii o suplementach. Jeśli interesuje Was ten temat, pamiętajcie, by subskrybować kanał. Takiego oleju podajemy 1 ml na kota na dzień lub 10 ml na każdy kilogram skarmionych tuszek. Witaminy E najlepiej kupić w aptece w formie kapsułek. U mnie jest to Tokowit. Do Whole Prey nadadzą się najmniejsze kapsułki, czyli Tokowit E100. Podajemy jedną tabletkę na każdy kilogram skarmionych tuszek. W przypadku jajek podajemy jedno średniej wielkości żółtko na każdy kilogram skarmionych tuszek. Jeśli kot oprócz Whole Prey zjada również barwa lub mokrą karmę, to w tym pokarmie możemy przemycić dodatkowe suplementy. Jeśli kot je wyłącznie Whole Prey, a żółtko jajka stanowi dla niego przysmak, możemy dodać do niego olej i wyciśniętą kapsułkę i taką mieszankę podać kotu. Kolejnym sposobem jest podanie suplementów prosto do pyszczka strzykawką bez igły. I wreszcie nastrzykiwanie podawanych tuszek olejem i nadziewanie ich kapsułkami. Część kotów sprawnie radzi sobie z Whole Prey i od razu zjada ze smakiem nawet duże okazy. Aby sprawdzić, czy nasz kot należy do tej grupy, najlepiej pokazać mu kilka propozycji posiłków Whole Prey i zacząć podawanie od tego, co najbardziej go zainteresuje, a potem stopniowo rozszerzać dietę. Są też jednak koty, które czują się nowym rodzajem pożywienia zdezorientowane. Dla takich na początek prawdopodobnie łatwiejsze do przełknięcia będą mysie i szczurze oseski. Najprostszym sposobem na przekonanie kota do Whole Prey jest odwołanie się do jego podstawowych instynktów. Kot poluje, żeby jeść, a w domowych warunkach polowanie zastępuje mu zabawa. Jeśli podrzucimy mu oseska jako myszkę w trakcie zabawy, jest duża szansa, że po upolowaniu zabawki zabierze się do jedzenia myszy. Niektóre koty, widząc całą mysz, nie mają jednak świadomości, że to nie zabawka i że pod skórą lub futerkiem kryje się coś do jedzenia. W takim przypadku można spróbować ogrzać tuszkę do temperatury ciała w szklance z ciepłą wodą lub rozkroić tuszkę przed jej podaniem. Jeśli kot dalej nie rozumie, że tuszka to jedzenie, możemy spróbować położyć mysz w karmie, którą zazwyczaj kot je, aby skojarzył ją z pożywieniem. Jeśli tuszka w dalszym ciągu budzi podejrzliwość kota, możemy oseska wysmarować lub nadzieć karmą. Jeśli poprzednie sposoby zawodzą, możemy zostawić mysz w lodówce do zamarynowania w sosie z ulubionej puszki. Czego nie radzę robić, to mielić tuszki, zwłaszcza w przypadku starszych gryzoni. Mielenie sprawia, że treść żołądka i jelit miesza się z mięsem, co sprawia, że mało prawdopodobne jest, by kot skusił się na taki posiłek. Jeśli jednak zależy nam na podawaniu mielonych posiłków Whole Prey, np. gdy mamy pod opieką koty bezzębne lub chcemy podać tusze zbyt duże, by kot był w stanie je zjeść, takie jak dorosłe króliki, to należy wcześniej wyjąć z nich żołądek i jelita. Whole Prey jest niewątpliwie dietą wymagającą dużej świadomości i mocnych nerwów ze strony opiekuna kota. Dajcie znać w komentarzach, czy stosujecie Whole Prey u swoich kotów.